Będę pomiędzy tym, będę w ciszy. Tam będę bardziej eksplorował, zobaczę co dalej. Jakie kolejne wskazówki albo jakie kolejne podpowiedzi. Gdzie mam być, gdzie mam się pokazać. Co mam robić? Może te wszystkie hasła od was, te wszystkie komentarze albo podpowiedzi może będą takim pięknym, iskrowym, magicznym głosem path, ścieżki. Czemu pokazał mi się Robert Greene? No dobra, dodam trochę. Tak, Robert Greene mówił, że wstydził się być Polakiem. Też go trochę słuchałem. Odnajdywał siebie w dżunglach, sam w samotnych wakacjach. Też walczył sam ze sobą. Fajnie byłoby się spotkać z takim Robertem, to gdzieś mieszka na jakiejś wyspie, multimilioner polski, sprzedał swoją firmę, bo zarzucił ayahuaskę. Zobaczył, co jest wartością. No to powiedział, że wstydził się być Polakiem, do tego mówił po angielsku i ktoś tam "You don't sound like a Polish, but I am". Mówi, byłem dumny z tego. Dlatego jak widziałem tutaj w pracy w Norwegii, jak Norwegowie wykorzystają Polaków, bo my przyjeżdżamy tutaj do pracy. My przyjeżdżaliśmy, Polacy jako Polacy, przyjeżdżają do Niemczech. I dalej przyjeżdżam z tym mechanizmem, że musimy robić szybko, więcej, bo tak musimy robić, bo jesteśmy słabszym krajem, że musimy coś udowadniać, swoją niskość. Nie znam języka, to muszę ciężko pracować, zwieszam głowę. I widziałem, jak Norwegowie, to jest tylko pokaz, ja nikogo nie oceniam w tym, co widziałem, jakie programy, że Norwegowie czasami nie potrafili nic zrobić. Norwegia tutaj bez Polaków to by wróciła do czasów kamienia upanego. Nie przetrwaliby. I widziałem to tak z logicznego punktu widzenia, że jeden Norweg wysoko postawiony to zepsuł, a Polacy to potem tydzień naprawiali. Nikt tego nie widział, że to trzeba było zapłacić te pieniądze. Cały czas to albo jak słyszałem, jak Polacy tutaj czasami rozmawiali ze mną, że Norwegowie kładą połowę dachu dwóch w jeden dzień, czasami nawet 2 dni, albo czasami w tydzień, a Polak robi jedną stronę w kilka godzin albo w dzień. I te same, i oni mieli 2 razy więcej, 700 koron, a Polak ma 200. A dlatego może Polska była tak ciśnięta, bo mają się obudzić Polacy bardziej. Dlatego ta iskra miała wyjść z Polski. Do zobaczenia w ciszy, kochani. Do zobaczenia, do połączenia się w tym. Jeżeli chcecie pobyć trochę ze mną, to zatrzymajcie się. Nie dla mnie, nie dla tej istoty, tego awatara. Zatrzymajcie się dla siebie. Dla pobyciu w tej boskości, tej iskrze w was, w tym serduszku. Zejdźcie do niego, które bije, które jestem wdzięczny. Dziecko jak odkrywa w sobie to. Pamiętam, jak z bratem, z Łukaszem biegliśmy
do ojca, bo mi znaleźliśmy kota i on tak spał i przestraszyliśmy się i powiedzieliśmy, ojciec coś tam robił chyba, błazeria, bo coś mówimy, tato, co? A on przyszedł i się śmiał i mówił, on śpi, ale czemu tak warczy? On chory jest? Nie, kot tak mają. Chcę być dzieckiem na nowo. Chcę budować jako dziecko, bawić się w tym. Jeżeli będę miał taką możliwość. Przez tą formę. Miałem taką sytuację z Niko, pieskiem. Szliśmy z tymi fantastycznymi istotami do domu, a wyszliśmy na zakupy, a on przyleciał do drzwi i machał ogonkiem, całym sobą machał. I się cieszył tak jakby, o, kocham was, bo piesek tak robi, bijesz go, on daje miłość, on nie ma umysłu. Krzyczysz na niego, on dalej ci daje miłość, nie wie za co dostał. Widać to, czytasz w jego oczach. Ja w Niko bardzo dużo czytałem. Tak jak w koniach właśnie czytam. Dlatego i to było cudowne, bo miał całą buźkę pomarańczową od sosu ze spaghetti, który zostawiliśmy garnek z mięsem. To było 3/4 mięsa z garnkiem z sosem. On wrasta ten sos, on taki był, taki ciągle lubił jeść, ciągle kochał ludzkie jedzenie. I ten pyszczek tak jakby, no on tego nie widział, to udawał jakby nic się nie działo, a wszyscy wiedzieli, że on tam buźkę maszał i dziobek. To było fantastyczne doświadczenie. Najfajniejsze na tej drodze było to, że miałem taką silną nerwicę, że wylądowałem w szpitalu i była tam ta istota. Jeszcze wtedy żeśmy się nie znali, to była magia. Samo poznanie było magiczne. Już byłem po rozwodzie i to wszystko dostałem taką lekcję, gdzie ciało się zblokowało, przestało oddychać, to była taka dysharmonia. Wylądowałem na Sorze i była tam ta istota imieniem Anita. Byłem zły na nią, że powinna mi dać jakieś leki, powinien stąd wyjść, muszę zarabiać. Znowu trzeba płacić. Bo nie przeżyję, umrę. Już wtedy się powinienem poddać. Wtedy powinienem się puścić. Zaufać. Bałem się. Wtedy byłem z Mateuszem, z jego dziewczyną i z jego kuzynką na dyskotece po tym Sorze i oni wszyscy wyszli na papierosa. Ja zostałem. Nie zadawałem sobie pytania, dlaczego. Dlaczego zostałem? No i ona się świeciła na tej scenie. Wysokie obcasy, czerwona spódniczka. I podszedłem do niej jako figo-fago. Jeszcze nie wiedziałem tego. Jeszcze nie wiedziałem, że to ta sama osoba. Że to ta kobieta z tego Soru. I powiedziałem do niej, że czy zatańczy ze mną. A ona mówiła, że przyszła się tylko tu pobawić. A ja w takiej ignorancji powiedziałem sam do siebie, przecież chyba nie przyszłem z tobą robić sobie dzieci. I ona potem mi powiedziała, że sama nie wie, dlaczego ze mną tańczyła. Że pozwoliła sobie, jak widziała, że tańczyłem z inną osobą. I oni wrócili potem, ci przyjaciele, i wróciłem do nich. Ale potem oni znowu wyszli, ja znowu wróciłem do niej. I z nią się inaczej bawiłem. Sala zniknęła.
Tańczyłem tylko ja i ona. To było coś, co zobaczyłem taką magię i doświadczyłem takiego uczucia, czego nie doświadczałem. I najfajniejsze to, że ona ma wspaniałą córkę. Natalkę i syna Jakuba. I zabawne, bo potem zbierałem te kropki i mówię, ale Anita ma Natalię i Kubę, a z przeszłego życia po rozwodzie ja miałem Klaudię i Kubę. Jako te imię i nazwisko. Dlaczego to? Skąd? Jak? I my żeśmy się rozstali po kilku miesiącach. Chyba po 2 czy po 3, nie pamiętam dokładnie. Poszliśmy na spacer, ja jej to powiedziałem. A ona powiedziała, że coś o dziadku, że szczęście ma w sobie. Ona powiedziała, że choćbym musiała je namalować, te szczęście, to będę szczęśliwa. I to było 8, 7 miesięcy, 9 może. Ja wróciłem do niej. Tak, tak po prostu zadzwoniłem na weselu, byłem zły na tą partnerkę, do której wróciłem. Która zrobiła coś na weselu takiego niewinnego, ale chciała to ukryć przede mną, a to widziałem i się zezłościłem na nią i ubliżałem jej wtedy. Potem tak ona jeszcze mówiła, żebym to, ja mówię, chcę, żebym odpalił tego demona, a ona mówi, to odpal go w sobie i ubliżałem jej, ale przebaczyliśmy sobie już, przytuliliśmy się. To też było mega doświadczenie. W takim ochłonięciu zapaliła mi się ta Anita i zadzwoniłem do niej. Wszyscy tam na tym weselu. Wszyscy na tym weselu były. Szli kroić tort, bo to było 12 w nocy. Ja zadzwoniłem do niej, tam kilka sygnałów, ona odebrała i rozmawialiśmy, mówi, trochę się zastanawiałem, czy odebrać, ale odebrała i rozmawialiśmy tak, jakbyśmy nigdy się nie rozstawali. I wróciłem do niej. Byłem kierownikiem wtedy w Prowidencie. Wróciłem do Olsztyna i wróciliśmy do siebie. To było magiczne. Wszystko, co żeśmy odkrywali w swoim życiu. Ale musiałem iść dalej. Tego fantastyczne chwile z nim przeżyłem. Krótkie, ale widzę tą esencję. Oni odzwierciedlali tą rodzinę, którą straciłem, którą miałem w Polsce. I za to jestem wdzięczny mocno. Znowu chcesz być w tym? Znowu pokazujesz, jak się uzdrowić? Jak uzdrowić samego siebie? Bez lekarza, bez leków? Bez diagnozy? Serio? Bez narkotyków? Bez wody ognistej? Można to zrobić? Można to zrobić? Just like that? Popraw się trochę. Jaką masz fryzurę? Jeszcze jest pamięć. 1, 4, 2, 2, 2. Sam nie wiem, jak się jeszcze wyrazić, jak znaleźć. Całe ciało moje wibruje. Nie wiadomo, czy to z ekscytacji, z jakiegoś uwolnienia, jakiejś energii, czy to taniec w ciele, balans albo uwolnienie jakiejś części tożsamości.
jest słońce i jest księżyc. I czyste niebo. I jedna wolna mewa. Wolność i swoboda. To wszystko było potrzebne, te disco relax, te kawały, dowcipy, polskie komedie. Każdy odnajduje w tym samego siebie. Nie można nauczyć się medytować jak buddyści, że położysz się na łóżko i zaczniesz medytować jak na Skłodowskiej pierwszy raz się położyłem, bo już nie miałem siły. To ciało było takie spięte. Dlatego te mięśnie puszczają, te mięśnie są twarde jak skała. To położyłem się tu, myślałem, że wybuchnę. To była maszyna taka nie do zatrzymania. Już choroba dopiero nas zatrzymuje. Ciało już nie daje rady, mówi stop. Musi być wiotkę, żeby to funkcjonowało. Powracasz do dziecka, to troszeczkę ćwiczę rano. To ciało jest troszeczkę bardziej plastyczne. Wczoraj jeszcze nie dokończyłem, jak mówiłem o tej satanie, to miałem telefon. I wyszła taka nutka takiego jadu, która mówi, że nie powiem co to jest, co tam mówiła, ale i odłożyłem tą słuchawkę, wysłałem światełko, miłość do tej osoby. Złapałem się za serce i poczułem ten jad w sobie. To, co było rzucone o tym satanie, że mówiłem, to tak jakby zrobił taki odzew przez tą istotę. Rzucił te mini zaklęcie na tego awatara, na tą świadomość, na tą duchowość. No i doświadczyłem, jak to się rozlewa, ale byłem w tym, i pozwalałem temu być, rozlać się tej bakterii, temu wirusowi, temu lękowi, który został taki uderzony takim ziarkiem lęku. I potem pięknie byłem w tym i bardzo szybko się to rozpuściło. Tak jakby była plamka zabarwiona jakimś czarnym mazakiem, fajna sukienka u kobiety, na przykład na jakimś tam występie. A ona się denerwuje, a potem wyciągam biały flamaster i zmazuję tą kreskę. I ona jest w szoku, że to zniknęło, że ta suknia była taka droga. Moi sąsiedzi z Ukrainy. Ciekawe, o czym mi rozmawiają. Z ciszy do ciszy, z echo do echo. Z nie Nordic White West i kliniki do cudownych istot, które już i tak tam są. Nieważne, czy to słuchają, czy nie. Czy to słuchają, czy nie. Niech ta cisza przemówi do was na zakończenie tego filmu.